Historie nieznane. Witajcie. Tym razem nie będzie legend. Co prawda, to co usłyszycie można potraktować jako zły omen lub klątwę rzuconą na pewną rodzinę, jednak ich historia jest jak najbardziej prawdziwa. Zacznijmy zatem od początku. Niemal 150 lat temu w pewnej miejscowości o dość popularnej w Szwecji nazwie Hoga powstał folwark. Niby nic nadzwyczajnego, jednak miejsce to było areną bardzo tragicznych zdarzeń. Zaczęło się od tego, że jego główny bohater, Lars Anderson, przejął stary tartak w posiadłości Stura Longred Wiór. Znajdował się tam także duży młyn, w którego bliskości Lars stworzył nowy tartak. Od tego czasu miejscowi nazywali wioskę Soge Lars, czyli Piła Lars. Lars urodził się 1 grudnia 1831 roku w Norunga. W 30 lat później ożenił się z 18-letnią Klarą Svensdotter, pochodzącą z Halsenhogen. Rodzina Andersonów nie odbiegała od ówczesnych standardów w znaczeniu wielodzietnych rodzin, bowiem doczekali się 9 dzieci, 6 dziewczynek i 3 chłopców. Wszystkie dzieci urodziły się w folwarku Hoga. Pierwszy chłopiec, Johann Emil, urodził się, gdy Klara miała niespełna 20 lat. Siostra Johanna, Emilia Ida, urodziła się 2,5 roku później, dokładnie 10 stycznia 1866 roku. Niestety 16 miesięcy później zmarła. Została pochowana przez pastora Lundqvistera. Nieco ponad rok po śmierci Idy para doczekała się kolejnej córki, która również otrzymała imię Ida. Urodziła się w środku lata 1868 roku. Po zaledwie 10 miesiącach Ida zachorowała na odrę i zmarła. Rok później urodziła się kolejna córka, która otrzymała na imię Ada, ale przeżyła jedynie 4 miesiące. Zmarła na szkarlatynę. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co przeżywali rodzice. W ciągu 1,5 roku Lars i Klara stracili 3 z 4 swoich dzieci. Po tym jak wszystkie 3 dziewczynki zmarły jako niemowlęta, żył tylko 7-letni Johann Emil. Zatrzymajmy się na chwilę. Zastanawiam się, czy tak wielka umieralność dzieci w tamtych czasach, szczególnie na terenach wiejskich, przekornie nie pchała ludzi do wielodzietności. Być może w wielodzietność wpisane było ryzyko śmierci kilku z nich. Być może chłopi i wiejscy rzemieślnicy starali się zabezpieczyć przed utratą przyszłej siły roboczej, tworząc rodziny wielodzietne. Pewnie jest w tym dużo prawdy. Dodatkowo dochodzą jeszcze aspekty antykoncepcji. No i oczywiście opieka medyczna, do której dostęp mieli jedynie ci, których było na nią stać. W tamtym okresie większość dużych rodzin żyła w skrajnej biedzie. Nie jest to powszechna wiedza, dlatego przytoczę kilka niezbędnych informacji, które rzucą światło na ten aspekt. Później wrócimy do rodziny Andersonów. Wiek XIX był okresem eksplozji demograficznej. Jeszcze nigdy przedtem przyrost ludności nie był w Europie tak szybki. Ludność Europy wraz z terenem Rosji Europejskiej zwiększyła się w wieku XIX z około 190 do około 400 milionów osób. Ten bezprecedensowy wzrost demograficzny stał się podstawą zarówno gospodarczej, jak i polityczno-militarnej roli Europy. To dlatego okres wieku XIX określa się niejednokrotnie mianem stulecia Europy. Ten ogromny wzrost ludności naszego kontynentu był mocno związany z utrzymującym się przez znaczną część stulecia zjawiskiem niskiej przeciętnej długości życia. Wyobraźcie sobie, że jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy Zachodniej przeciętne trwanie życia ludzkiego oscylowało wokół 40 lat.
Utrzymująca się duża śmiertelność niemowląt i dzieci, a także słaba opieka lekarska uniemożliwiały zwiększenie przeciętnego trwania ludzkiego życia w Europie. O innych powodach śmiertelności dzieci jeszcze opowiem. Teraz już chyba wszystko jasne. Jeśli średnia długość życia była tak niska, występowało duże prawdopodobieństwo, że część potomstwa nie osiągnie nawet wieku dojrzałego. W takim przeświadczeniu żyło wiele rodzin. Jest tu jakaś analogia do świata płazów i ptaków, w którym z dziesiątek złożonych jaj jedynie kilka młodych ma szczęście się wykluć i doczekać wieku dojrzałego. W świecie ludzi największym drapieżnikiem okazywały się choroby i bieda, z powodu której prawdziwe leczenie pozostawało w strefie marzeń. Wróćmy do pechowej rodzinki. Do tej pory z 4 dzieci pozostał jedynie 7-letni syn. Doczekał się on siostry, która przyszła na świat 22 stycznia 1872 roku. Nadano jej imię Almina. Niestety, także i ona nie cieszyła się długim życiem. Mając zaledwie 2,5 roku, zachorowała na szkarlatynę i zmarła. 3 tygodnie później, tuż przed środkiem lata 1874 roku, pierworodny syn rodziny, Johann Emil, zmarł na zapalenie płuc. Miał wtedy 11 lat. Przypomnę, że ojciec rodziny Lars miał wtedy 43 lata, a matka Klara 31, a pochowali już 5 dzieci. Prawie dokładnie rok po śmierci ostatniego dziecka, w dniu urodzin Klary, 30 maja 1875 roku, urodziła się córka Frida. W 1878 roku, kiedy Lars miał 47 lat, urodził im się drugi syn, a tym samym 7. dziecko. Nazywał się Henrik Robert. W święto świętej Lucyny, 2 tygodnie po 50. urodzinach Lorsa, w 1881 roku urodziła im się córka Hanna Oliwia. Wkrótce jednak nieszczęście przypomniało o sobie. Zaledwie 3-miesięczna Hanna Oliwia zachorowała i zmarła. Wiosną następnego roku urodził się Fritz Wiktor. Frida miała wtedy 8 lat, a Henrik Robert 5 lat. On miał czas dorosnąć i stać się w pełni dorosłym mężczyzną. Zmarł jednak w młodym wieku, gdyż dożył jedynie 27 lat. Jego starsza siostra Frida wyszła za mąż, by w wieku 41 lat zakończyć swój żywot. Ostatnie dziecko państwa Anderson, Fritz Wiktor, jako jedyny mógł przejąć gospodarstwo swojego ojca, ale prawie natychmiast został zmuszony do podjęcia pracy na farmie, najpierw w okolicy, a później w Borås. Zanim przeniósł się do Borås, ożenił się z Hanną Elisabeth Linachet-Dotter z Öno. Zmarł w 1949 roku w Norunga. Miał wtedy 66 lat. Czyżby jedynie on oparł się fatum śmierci, jakie ciążyło na rodzinie? Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że rodzice dożyli późnej starości. Lors zmarł w wieku 89 lat, a Klara w wieku 79 lat. Jedynie wspomniany Fritz przeżył swoich rodziców. Pozostałe 8 dzieci odeszło od nich już dawno temu. Ida zmarła na odrę, Ada i Almina na szkarlatynę, a Johann Emil na zapalenie płuc. Choroby zakaźne były w tym czasie bardzo śmiertelne i pochłonęły wiele ofiar, zwłaszcza wśród biednych chłopców. Odra powracała do Szwecji dość regularnie od XVII wieku aż do początku XX wieku.
w metrykach grobowych z tamtego okresu dość często była podawana jako przyczyna zgonu. Pierwszy przypadek odry odnotowany w metryce pochówku pochodzi z Limy w Dolarnie w 1646 roku. Patrząc na cały wachlarz zachorowań, odra nie była jedną z najgorszych chorób pustoszących Szwecję w tym czasie. W porównaniu z dżumą, tyfusem, czerwonką, a później cholerą, jest chorobą względnie łagodną. Chociaż ludzie umierali na odrę, nie miało to wpływu na dane demograficzne, takie jak powiedzmy dżuma czy ospa, które wybuchały co 6 do 7 lat przez cały XVIII wiek i pustoszyły miasta i wsie. Od XIX wieku epidemie odry pojawiały się co 5 do 10 lat, a najbardziej dotknięte były nimi dzieci w wieku przedszkolnym. Historia państwa Anderson jest przykładem smutnych historii wielu ówczesnych rodzin, borykających się nie tylko z niemocą słabej medycyny, ale przede wszystkim biedą, której bezwzględność zbierała żniwo w postaci śmierci niewinnych dzieci. O równie smutnej, lecz zgoła innej historii, której bieda wpłynęła na straszne w skutkach decyzje, opowie kolejny film. Kończąc ten film, chciałem zaprosić Was na odwiedzenie kanału Kolory Szwecji moimi oczami, w którym poznacie inne historie, zwiedzicie wiele ciekawych miejsc, dowiecie się o pracy szwedzkiej policji i pogotowia oraz poznacie moją opinię o Szwedach. Jeśli podobał się film, dajcie znać w komentarzu. Będę również wdzięczny za subskrypcje i łapki w górę. To one budują ten kanał. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia.